Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny temacik. Dzisiaj znowu zajmiemy się oczyszczaniem organizmu, ponieważ jak wiecie, podaję Wam przeróżne sposoby oczyszczania organizmu. Tych filmów już jest naprawdę sporo, ale dzisiaj chciałem Wam przedstawić taką troszeczkę inną kurację, którą też można stosować, ponieważ część z Was ciągle mi mówi: no ale ziół, ja nie mam dostępu do ziół i tak dalej, ja nie mam gdzie wyjść na boso, ja nie mam gdzie zrobić kąpieli i tak dalej, ponieważ metod jest cała masa, naprawdę metod jest cała masa. Dzisiaj przedstawię Wam troszeczkę taką inną metodę, którą można zrobić na przykład też i typowymi suplementami, takimi dobrymi, nie byle jakimi. I może zacznijmy sobie od początku. Na początku mamy spirulina. Spirulina jest bardzo fajną algą, która również pomaga oczyścić organizm, ale ona oczyszcza go troszeczkę mniej niż chlorella, która jest tutaj obok. To zaraz do tego dalej sobie przejdziemy. Ponieważ spirulina i chlorella, one tak bardziej się razem uzupełniają. Ponieważ spirulina bardziej uzupełnia nam tutaj braki różnych witamin w organizmie i tak dalej. Dlatego przeważnie używa się je zawsze razem, a nie osobno, ponieważ one się tak ładnie uzupełniają. Także mamy spirulinę. Co do spiruliny i chloreli, od razu uczulam, nie kupujcie takiej, która jest z Chin, ponieważ no, nie wiecie, co tam tak naprawdę macie. One są często bardzo tanie. Jednak w tym wypadku, jeżeli nie ma naprawdę pewności, czy to jest dobre źródło i tak dalej, to można sobie jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ponieważ jeżeli to będzie zanieczyszczone, a prawdopodobieństwo jest bardzo duże, jeżeli to jest z Chin, to możemy sobie do organizmu wprowadzić jeszcze więcej toksyn, zamiast wyprowadzić je z organizmu. I wtedy będzie problem. Ja używam teraz takiej spiruliny i chloreli. One są z Portugalii i są naprawdę fajne. Widzę tutaj fajne efekty po tym. Także można takich sobie używać. Jak będziecie potrzebować, to ja Wam to wrzucę link w opisie, gdzie je można kupić, gdzie je można znaleźć i tak dalej, żebym nie miał znowu 1000 pytań, gdzie kupić. Dlatego to jest spirulina. Następnie mamy chlorella. Chlorella jest bardzo fajną algą, jeżeli chodzi o to, jak jest z dobrego źródła, ponieważ chlorella pomaga nam usuwać metale ciężkie z organizmu. Jednak jest mały haczyk. Jeżeli mamy plomby, amalganty tak zwane w zębach, to ja od chloreli bym się trzymał z daleka, ponieważ ona łapie te metale ciężkie i kiedy mamy taką czarną plombę, które kiedyś były stosowane, ona i tak cały czas wypuszcza rtęć do organizmu. To nawet było robione w badaniach, gdzie pokazywano, jak napito się na przykład ciepłej kawy czy ciepłej herbaty i później taką specjalną kamerą to pokazywano, jak z tego zęba to parowało po prostu ta rtęć. Także ona non-stop się uwalnia. I tutaj od chloreli bym się trzymał z daleka, jeżeli mamy takie plomby, ponieważ kiedy ona będzie przechodzić, to już nam od razu będzie to łapać po drodze tutaj w ustach, więc wtedy trzymać się od tego najlepiej z daleka. To nie jest dobra metoda. Takie plomby powinny być usunięte jak najszybciej w specjalnych gabinetach, które wiedzą, co robią. Tam wtedy jest wszystko porządnie zabezpieczone, żebyście tego nie wdychali. Też i sam dentysta jest porządnie zabezpieczony w specjalnych maskach i tak dalej, ponieważ przy samym rozwiercaniu tej plomby już się masa tego uwalnia. Także tu musi być wszystko całkowicie zabezpieczone. Na ząb jest nawet nakładane takie coś specjalnego, taka jak gdyby gumka, gdzie tylko i wyłącznie ten ząb jest wtedy widoczny i nic więcej. Są specjalne odsysacze powietrza założone, żeby tam nic z czasem się nie wydostało poza to. To jest naprawdę ciężka robota, ponieważ to są materiały toksyczne, jakby nie było, które kiedyś wkładano ludziom w usta. No i tak niestety wyszło jak wyszło, że jeszcze trochę osób ma takie plomby, a powinno się jak najszybciej usunąć, ponieważ one będą problemy robić. Co tu więcej mówić. Dlatego to jest chlorella bardzo fajna, jeżeli chodzi o to, ponieważ pomaga usuwać właśnie te wszystkie metale ciężkie i tego typu rzeczy z organizmu. Co następnie? Następnie mamy glutation. Też Wam go mogę zalinkować w tym, także też będziecie go mieli zalinkowany, którego ja tutaj mam teraz. Glutation, moi drodzy, jedna z najlepszych takich rzeczy, jeżeli chodzi o
usuwanie różnych metali ciężkich, toksyn i tak dalej z organizmu, gdzie robiono nawet i fajne badania, kiedyś mi się natknęły takie właśnie w Niemczech, fajnie było to opublikowane, gdzie pokazano, że glutation wyciągał chyba najlepiej wszystkie toksyny z całego organizmu. Jest bardzo, bardzo potrzebny nam tutaj dzisiaj, ponieważ no, sporo osób ma takie spore natężenie różnych toksycznych rzeczy w organizmie, które się tak nawabiły jakimś czasem, niedawno. No i tutaj właśnie glutation pomaga to wyciągać to wszystko z tego organizmu, żeby się tego pozbyć. I był nawet lepszy w wynikach niż helatacja, ponieważ więcej wychodziło z glutationem, ale nie było tych negatywnych efektów, ponieważ po helatacji człowiek czasem się czuje naprawdę bardzo, bardzo źle, ponieważ helatacja wyciąga też wszystkie inne rzeczy z organizmu, które są potrzebne, minerały i tak dalej. Bardzo dużo jest wtedy tego usuwane i my po prostu mamy wielkie braki elektrolitów po helatacji, dlatego niektóre gabinety, które się zajmują helatacją, od razu podają Ci te inne rzeczy, które potrzebujesz, a które niestety zostały razem z tym wyciągnięte, więc jest to od razu uzupełniane wtedy. Dlatego glutation jest naprawdę bardzo, bardzo fajną rzeczą, bo właśnie nie robi tych takich negatywnych efektów i też przy jakichś zapaleniach w organizmie, tego typu rzeczach, naprawdę bardzo porządna rzecz, jeżeli chodzi o to. Glutation ważny, ważny. Mamy go oczywiście też bardzo małe ilości w pożywieniu, ale bardzo małe. A tutaj, jeżeli chodzi o usuwanie większych ilości, on nam jest potrzebny w troszeczkę większych dawkach niż dostarczymy tego z jedzeniem, bo jest za mało. W jedzeniu to, co dostarczamy, to jest nam tak potrzebne do takich procesów życiowych, które organizm potrzebuje, ale żeby wyciągać właśnie toksyny i tak dalej, no to niestety trzeba coś dołożyć z glutationu. Jaki weźmiecie, to już jest Wasza sprawa. Ja Wam tylko mogę zalinkować, którego ja używam i z którego jestem zadowolony. Następnie co? Witamina C. Witamina C. Są przeróżne witaminy C na rynku. Cała masa od różnych form, po takie, niejakie i siakie i owakie. Jaką wybierzecie, to też jest oczywiście Wasza decyzja. Ja używam takiej witaminy C, którą ja używam. Liposomalna. Jest naprawdę bardzo fajna, super działa, ponieważ te liposomalne się lepiej wchłaniają do organizmu. Tutaj też miałem w rękach takie badania, mi się fajne natknęły, przeróżnych rzeczy liposomalnych, które naprawdę fajnie pokazywały, że one się dużo, dużo lepiej wchłaniały do organizmu niż te zwykłe formy. Także no jest to taki mały proces liposomalny, żeby to zrobić. Da się to nawet zrobić w domu, też widziałem, jest taka opcja, żeby to samemu zrobić na przykład. Jednak no, głównie tam była potrzebna myjka ultradźwiękowa, taka specjalna do tego, żeby samemu sobie zrobić na przykład ze zwykłej witaminy C liposomalną. Jest to wykonalne, da się to zrobić, no ale troszeczkę się trzeba pomęczyć z tym. No i da się. Ja używam po prostu takiej gotowej witaminy C, ponieważ witamina C bardzo, bardzo mocno pomaga przy oczyszczaniu organizmu, pomaga gasić zapalenia, wycisza wszystkie zapalenia w organizmie i tak dalej. No jest nam potrzebna po prostu do życia, co pokazało kiedyś na przykład, gdy tam marynarze wypływali dawno temu gdzieś tam statkami w morze, no i co, po drodze nie mieli za bardzo co tam jeść, no i co? I się zaczynał szkorbut po prostu, ponieważ no, brakowało witaminy C. U mnie szkorbut się kiedyś zaczął, żeby było śmieszniej, jak jadłem same owoce. No właśnie, i to był ten wielki problem. Później Wam to tłumaczyłem w książce Carnivore, dlaczego tak się stało. Ponieważ po pierwsze te owoce miały za mało witaminy C, bo większość tych owoców no, była wtedy kupna, ponieważ to nie był taki okres, gdzie było owoców naprawdę sporo. Była kupna, a te kupne owoce przeważnie są niedojrzałe. No i przez to, gdy nie są niedojrzałe, to oczywiście brakuje im jeszcze witamin, minerałów i tak dalej. Nie mają tego, co mają mieć i był problem. A druga rzecz to jest też cukry, które są w owocach, blokują kanał wchłaniania witaminy C. Ponieważ witamina C i cukier wchłaniają się jednym i tym samym kanałem w organizmie. I kiedy ten kanał jest pełny cukru, no to niestety, ale tej witaminy C wchłoniemy bardzo, bardzo mało. Dlatego taki jest nacisk, żeby po prostu nie opychać się węglowodanami wszelkiego rodzaju.
nie chodzi tylko i wyłącznie o biały cukier, ale o wszystkie węglowodany, które są, żeby po prostu nie przeginać tak zwanej pały. Bo jak przesadzamy, no to później brakuje nam witaminy C, ona się nie wchłania, brakuje jej w całym organizmie do procesów regeneracji, brakuje jej do procesów oczyszczania, no i później mamy problem, ponieważ ona jest właśnie przeciwutleniaczem, czyli pomaga nam zachować również młodość, żebyśmy dłużej byli młodzi, ponieważ hamuje procesy starzenia i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę taka góra zastosowań witaminy C, którą każdy się może o tym przekonać, dlatego ja mam taką, jaką wy użyjecie, wasza sprawa. Jak coś, będzie też zalinkowana oczywiście w opisie. No i co, mamy jeszcze OPC. OPC kiedyś robiłem wam taki szerszy film o nim. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o OPC. Naprawdę na ogromną ilość przeróżnych dolegliwości jest stosowana, polecana. W Niemczech bardzo fajnie ten temat rozwinął Robert Franz i jeszcze chyba nawet książkę napisał o tym, jak się nie mylę, też właśnie o OPC, o jego całym zastosowaniu. Jest naprawdę ogromna ilość. Ja z OPC korzystam już kilka lat i naprawdę bardzo się cieszę z tego, ponieważ widzę efekty. Wielu z was też już pomógł, ponieważ też mi meldowaliście przeróżne ciekawe informacje właśnie po tym, jak zaczęliście sobie go stosować. No i co? Dlaczego to OPC? Ponieważ to OPC zwiększa płynność krwi. Kiedy krew jest za gęsta, z jakichkolwiek by to nie było przyczyn, a przyczyn może być sporo, nawet i może być, że pijemy za mało wody, to krew robi się gęsta. Kiedy ona się robi gęsta, ona ciężko dopływa do różnych tam super malutkich naczynek, do tych naczyń takich kapilarnych i tak dalej, jest problem. Również do komórek słabiej dociera i co wtedy? Kiedy mamy jakieś toksyny, metale ciężkie, które są gdzieś dalej odłożone, organizm najczęściej odkłada je jak najdalej się da, żeby po prostu nie tam robiły jakichś problemów z pracą narządów i tak dalej, no to wtedy właśnie ta krew, kiedy jest za gęsta, nie dopływa tam i przez to nie mogą się te toksyny z tych miejsc też usunąć. I właśnie tutaj OPC jest tak fajne, że tą krew właśnie lekko rozcieńcza i ona lepiej dopływa do tych wszystkich miejsc, zwiększa się ukrwienie, jest też przeciwutleniaczem i na dodatek z witaminą C zwiększa się moc OPC, ponieważ one razem współpracują ze sobą. I kiedy weźmiemy OPC i witaminy C razem, ta moc się potęguje i to sporo razy się potęguje i wtedy to działa jeszcze lepiej. Dlatego te dwie rzeczy powinno się razem brać, witaminę C i OPC, bo bardzo fajnie to wtedy działa i pomaga nam to jeszcze lepiej oczyścić organizm z toksyn. To taka króciutka kuracja, którą dzisiaj chciałem wam przedstawić, prostymi środkami, które można kupić bez problemu, nie ma z tym tutaj większych jakichś kłopotów, żeby to dostać. Wszędzie jest to dostępne. Ja wam zalinkuję to wszystko, zalinkuję wam to jako zestaw, zalinkuję wam to osobno. Także znajdziecie to po prostu w opisie tego filmu. Taki dziubek kliknąć wam się rozwinie, tam to znajdziecie. Ja wam życzę miłego dzionka. No i mamy kolejną metodę oczyszczania organizmu z różnych toksyn, metali ciężkich i tak dalej omówioną. A tak jak mówię, tych metod już sporo omawialiśmy tutaj na kanale. Zresztą co widać po tych numerach filmów, ile już filmów tutaj powstało i coraz więcej następnych powstaje. Także tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej!